Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Peru. My trochę pospaliśmy, ale przyszedł kucharz i nas budzi, że śniadanie. Ale widzę, że na śniadanie, tak jak na innym statku, bo tutaj chłopaki już sobie zajadają, dają taką owsiankę. Owsianka z wody i jakaś bułeczka. I tak spokojnie chłopaki sobie śniadanie zajadają, patrzcie. Jaki relaks. Więc ja idę zobaczyć, jak to śniadanie wygląda. My tej owsianki nie jemy, bo nie lubimy. Jak coś, to weźmiemy tylko te bułeczki. Oczywiście na początek poranna toaleta, a takie warunki tutaj mamy. Jest kibelek, jest też prysznic, zlew. No i patrzcie, z takim widokiem cały czas. Jeszcze jesteśmy na Amazonce, no i będziemy płynąć, podejrzewam, że może jeszcze z pół dnia albo i więcej, a później skręcimy w inną rzekę. Nasz kucharz chciał nam nalać owsianki, a ja mówię, że nie, to dał nam, o proszę bardzo, takich 6 bułeczek, tak, bułeczki są do tej owsianki. Wszyscy zjedli z tego, co widziałem, tak wygląda ta kuchnia. O, tu jest pewnie owsianka jakaś, tak, to jest ta owsianka. Tutaj jest zupa ugotowana, załoga je trochę lepiej niż my, ale okej, gracias. Zabieram bułki i wracam na górny pokład. Mari jeszcze dosypia, ale Marice wczoraj powiedział, że hamburgesa będzie na śniadanie. No i jest, o. Proszę bardzo. Bułki hamburgesa. Królowa jeszcze śpi, ja też wracam na hamak. Ale odsłonię sobie tutaj, bo ładne widoki. U nas po śniadaniu było tak, że my tego śniadania nie zjedliśmy i postanowiliśmy, że idziemy jeszcze na krótką drzemkę i wyszło nam około 3 godzin, jeszcze pospaliśmy sobie na hamakach. Ale my śniadania nie jedliśmy, ale mamy swoją kuchenkę, więc bierzemy się za gotowanie naszego śniadania. Ale najpierw musimy zagotować wodę z rzeki, bo wodę bierzemy właśnie stamtąd, tam. W tym baniaku jest woda z rzeki, pod prysznic. I musimy zagotować i gotowaną wodą przepłuczemy te nasze wszystkie miseczki. Wrzątek, wiadomo, coś tam zadziała, później się czystą wodą przepłuka, bo też mamy jej trochę. Marcin już tutaj kroi nam cebulę. Będzie jednak jajecznica na śniadanie, nie jajka na twardo. Był też taki plan. A ja tutaj wszystko dzisiaj wyciągnęłam, sortuję, bo jak mamy to w Rumunce, to nigdy nie wiadomo, co jest. Więc Sporo tego mamy. tak, znowu jedzenie nam się wymieszało właśnie z tą Rumunką, a normalnie mamy je tylko tutaj w plecaku. No i teraz właśnie damy wszystko do plecaka i już będzie jasna sprawa. Cebulka już na patelni, pięknie tutaj się nam smaży. Była chwila przerwy z jajecznicą, zrobiliśmy najpierw herbatę Marice i Marika jeszcze dla mnie robi kawę rozpuszczalną. Patrzcie, jakie wielkie jajka, kupiliśmy całą taką paletę, 30 jajek za około 18 zł. Będą 2 żółtka, bo to te jajka to jak XL. Może 3? O kurwa, jak bociana. W sumie nie dopytaliśmy, czyje to jaja. No właśnie, wyglądają na wielkie. Zobaczmy To jak takie- to. Takie 2 i... No ogromne, ale to żółtko, no to naprawdę jedno z większych, jak ja w ogóle kiedykolwiek widziałam. No duże. Ja myślałem, że będą bardziej 2 małe. No też nie małe. To ile jemy? No ja to ze 4 zjem, bo ja bez chleba. No to ja poproszę 3, zobaczymy. Bo do tego 0 dodatków, no to nie wiem, chyba że chleby, te hamburgersy pokazywałeś, co dostaliśmy na śniadanie. Tak. To może sobie jedną choć dam, ale one są słodkie, a ja tak ze słodkim chlebem to nie bardzo przepadam. No ale zobaczymy. Spróbujemy, podsmażymy. A za burtą mamy takie widoki. Przed chwilą przejeżdżaliśmy bardzo blisko tych krzaków, już powoli od nich odpływamy. I mamy wrażenie, że jakoś ładniejszy ten kawałek Amazonki jest. Taki zielony, kolorowy, Tak. a tam było jakoś tak bardziej szaro. Ale no zobaczymy. No takie nasze wstępne skojarzenia, wrażenia. Jajka już na patelni. Coś słabo, tutaj nie widać, żeby się piekły. No żeby nam robią się, grzeje. robią, bo na początek był mniejszy gaz. Numerek był mniejszy. I jajówka gotowa. Na początku myślałem, że będzie słabo grzeć ta kuchenka, bo tamta zdecydowanie lepiej grzała, ale rozkręciła się i daje radę. Myślę, że jak będziemy gotować jakieś ziemniaki, makarony, no to też będzie dobrze. Przyszliśmy zjeść nasze śniadanie na sam przód, podziwiamy te piękne widoki przed nami. To jest też moje jedzenie, kawa. No i tutaj mamy naszego kapitana, który prowadzi. A, kapitan nie chce być nagrywany. No dobra, to nie będziemy nagrywać kapitana, będziemy nagrywać innego, bo ich jest tu 2. Zobaczcie teraz, jak blisko płyniemy, tutaj też są jakieś schody zrobione, więc podejrzewam, że tam jakaś wioska jest za tymi krzakami. Opłukaliśmy nasze pojemniki, bo dosłownie pół godziny minęło, jak zjedliśmy jajecznicę. Kucharz przyszedł, że obiad już, też młoda godzina, także bierzemy nasze pojemniki. Raczej nie będą potrzebne, bo tutaj zawsze dają na jakichś talerzach i idziemy na dół. Normalnie śniadania są koło 6 rano, a obiady właśnie koło 11:30, a kolacja będzie pewnie koło 16 już. 15-16. Musimy zmienić nasze śniadania, musimy wcześniej je robić. Jesteśmy już na naszej stołówce. No i dobra, bierzemy jedzenie tutaj. O proszę, do naszych pudełek kolega naładuje. Mamy ryż, pudełko, no i ten pyszny sos. Jak to będzie taki sos, jak jadaliśmy już kiedyś, to będzie superancko. Do tego był ziemniak, jak widzicie. O, to jest sos z kurczakiem. To taki, w konkretnej łyżce i jeszcze do tego będzie jajo. Gracias. Pięknie to wygląda, patrzcie. Na łajbie zrobił się niezły upał i Marcin podnosi teraz plandeki. No naprawdę powinni nam tą łódkę dać za darmo.
Trochę, że No dużo ile tu robisz i zamiatasz i tu i w nocy podnosił i spuszczał i znowu, bo a to wiatr, a to za gorąco, a to za zimno. Jeszcze mógłbym im tam ugotować co nieco. O, z tym też się Choć zgadzam. to, co dzisiaj zrobił, to... Tutaj kolejna wioska, wydaje mi się, że trochę większa. Tam widać jakieś takie plakaty, nawet szkoła, było widać szkołę, tak mi się wydaje, ale też obstawiam, że tu będzie mniej stopów niż ostatnio, bo płyniemy po prostu załadowani jakby jednym towarem. O, tuktukami. O, Także tak. tak, ale gorąco. Ja stoję, po prostu się ze mnie dzisiaj leje. Tutaj można jajka smażyć, tak gorąco. Ale dobra, czas już na leżakowanie. To jest moje jedno z ulubionych też dań, polomo soldado. Nie jest to oczywiście tak dobre, jak gdzieś tam jadałem wcześniej w restauracjach, ale to jest smaczne. Widać, że tu jest bardziej zagęszczone tą mąką, jest to tam mniej tego kurczaka, ale samo w sobie jest naprawdę... Więc Mari, myślę, że twoje pudełko też powinniśmy otworzyć. I tak mi zasmakował ten kurczak, że idę po dolewkę tego sosu. Jest moja salsa, zobaczcie, do ryżu dolana, jeszcze z ziemniakiem. Wydaje mi się, że się zbliżyliśmy dzisiaj z kucharzem do siebie. Mi amor do mnie powiedział na koniec, a nam się wydaje, że kucharz lubi właśnie chłopaków, więc bardzo miły był dla mnie i dał mi taką porcję. Musisz uważać. Marika mówi, że muszę uważać. No bo ja ci teraz do kuchni tam nie będę puszczała. Z Marika będzie chodziła po jedzenie. Mijamy kolejną wioskę i zobaczcie, widzicie na środku ten niebieski budynek? No to jest taki charakterystyczny i moim zdaniem to jest szkoła. Co ty robisz? Trenuję przed pójściem na dwójkę. Ile wytrzymam? W zależności jaka będzie dwójka. O, Przecież tam coś takiego nie wisi. już bolą. No to ułatwiłem sobie tutaj, ale chodzi o nogi bardziej. Już bolą. Jeszcze wytrzymam chwilę. No ten kibelek to średni tutaj. W sensie taki... nie jest najgorszy, bo... Matko, patrz. Jest taki dosyć głęboki ten kibel. Fajny, bo jest bardziej przestronny, ale od góry jest taka dziura, że ktoś jak sobie stanie na kibelku, to może do ciebie zajrzeć. Więc trochę jak miała się iść, no to właśnie mówię to Marcin, żeby tam stał na czatach, czy nikt mnie nie podgląda. Tak postoję teraz. Już idź, nie będzie tak źle. Dopływamy do miejscowości, która się nazywa Nauta. Dość spora miejscowość, zaraz wam coś o niej opowiem. I już wam mówię, o co chodzi z tą miejscowością Nauta. Nauta jest połączona drogą z Iquitos i jedzie się niecałe 2 godziny. A wyobraźcie sobie, że my płyniemy już ponad 17 godzin właśnie z Iquitos i dopiero dopłynęliśmy do Nauty. I teraz sobie też jeszcze raz wyobraźcie, jak wolno płynie ta barka, skoro drogą można dojechać w niecałe 2 godziny. I tak jak wam wspomniałem, Iquitos Nauta to jest jedyna droga i później stąd już nie ma wyjazdu. Stąd to już jest ostatnie miejsce, gdzie trzeba brać barkę, żeby wypłynąć. Czas sprawdzić, czy trening nie poszedł na marne. I trening nie poszedł na marne, moja droga. Potrenowane było, szybko poszło, pięknie. Tylko pamiętajcie, kupcie 3-warstwowy papier, bo tam nie ma czasu, żeby cokolwiek pękało. Taka moja rada. Podpytałem teraz kierownika tam w środku, mówi, że jeszcze 20 minut będziemy tutaj stać, więc idę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Myślałem, że będzie większy ten port, w sumie port. Tutaj porty są takie, że po prostu łódki przypływają do brzegu, ale dobra, idę zobaczyć, jak to wygląda. To wszystko tutaj jest zrobione tak prowizorycznie, bo jak Amazonka się podniesie i te wszystkie rzeki dookoła, no to zobaczcie, tutaj nawet pozalewa, bo to będzie 5-6 metrów wyżej ta rzeka. Są tuk-tuki, to nie taka mała miejscowość. Tutaj jest jakiś sklep od razu. O, kolega też pozdrawia, tutaj jeden się popsuł. Łańcuch spadł, ściągnięty. Dobra, ja idę kawałek dalej. A tutaj co? Bary takie, patrzcie. Bary, sklepy. Zaraz zobaczymy do środka. O, proszę. Muzyka gra, piwko się leje. I to kilka jest tutaj. No wiadomo, w porcie to ludzie lubią po pracy przyjść, napić się piwa. Tutaj tak samo coś tu się dzieje. Tutaj też, tylko to jeszcze zamknięte bardziej. Dość ruchliwa ta główna droga przez miasteczko. 70 soli butla z gazem. Wydaje mi się, że to jest dobra cena. To jest 70 zł. Są takie małe sklepiki, ale my raczej na razie nic nie potrzebujemy z takich sklepików. Mamy jeszcze zakupy. Zakupy sobie zrobimy ekstra, jak nam będzie brakować coś już w dalszych miejscowościach. A tak wyglądają sklepy. Są jakieś półki porobione, ale tak to wszystko zobaczcie. Gdzie się da, to się układa, wisi. Tutaj też jakieś półki przypadkowe, tutaj tak samo. Restauracja, 15 000, raczej 15 000 to ja dam po kolumbijsku. 15 soli, czyli 15 zł. Ceviche, zobaczcie, to ceviche to jest świeża ryba z limonką, z cebulą, no to dobra cena. Spójrzcie, jak tutaj robią te domy. Tutaj murowany, tutaj u góry deski poukładane, dom koło domu zrobiony właśnie, tutaj tak samo drewniany. Ten wygląda na trochę nowszy. Biorę jeszcze 2 lody na wynos z tej miejscowości. Patrzcie, jest taka lodówka zamykana na kluczyk. O właśnie, i już nikt nie wyciągnie tych lodów. Jeszcze info dla osób, którym będzie zależało na czasie i chcieliby dopłynąć do miejscowości
Jurigami. Napiszę wam tutaj, jak ona się nazywa, bo nie mogę zapamiętać. I właśnie stąd pływają szybkie łodzie, płyną około 15 godzin i kosztuje to 200 soli, czyli 200 zł. Więc dojeżdżacie sobie z Iquitos właśnie do Nauty, no i stąd bierzecie sobie szybką łódź. Tylko też one nie wypływają codziennie. Jeszcze nie ma godziny pierwszej, a powiem wam, że tutaj pół miasta już nawalona. Tam tak samo już mnie zaczepiali. Patrzcie, chłopaki tutaj, o, piwko zimne się leje. Gracias, gracias. A ja już wracam do nas na łajbę, no bo przecież te lody tutaj to 2 minuty i one płyną. Łajba stoi, Marika gdzieś tam na hamaku sobie leży. Tam z boku jest moja barka, a to wygląda jak taka barka przystanek, są miejsca do posiedzenia. Tutaj wyglądało, jakby kiedyś jakieś bilety były sprzedawane. Może tutaj były jakieś regularne kursy, albo nadal coś jest, tylko to może już nie funkcjonuje tutaj. Może to już jest zapomniany relikt i w jakiś inny sposób to załatwiają. Dobra, jestem już na naszej barce. Szefowa nadal się tutaj relaksuje. Szefowa, trzeba sobie poprawiać morale na barce. Proszę bardzo. Ojej. Lodzik, Dziękuję, wanilia i... jakieś owoce, Bardzo dziękuję. smakówka. Wypływamy już z miejscowości Nauta, chłopaki też tam pozdrawiają, jakaś barka, mniejsza od naszej, też trochę załadowana. A tak wygląda stacja benzynowa na rzece, widzicie, dystrybutory 2 w środku. Sporo jest tych mniejszych łódek, no bo sporo też jest tych miejscowości. Tutaj jakaś stara do rozbiórki pewnie, albo będą ją tu remontować, choć wygląda na to, że ona stoi już długo. Inni pasażerowie jeszcze wiozą, zobaczcie, takie 3 małe papuszki. O, tamta jedna zaraz wyjdzie mu. Tu jeszcze wiozą koguta. O, Ticie daje, koguta i kury tam jeszcze ma. Tutaj spójrzcie na te chaty drewniane, niektóre porozwalane. Widać, że niektóre jakby się tam gdzieś dalej remontują, ale większość no to jest takich porozwalanych. Zresztą ta kładka do portu też nie wygląda już najlepiej. A to co to za barka ta niebieska? Ciężko powiedzieć. No nie wiem, to może jakiś właśnie przystanek. I to jest ta kładka tutaj do przejścia. No widać, że tam brakuje tych desek trochę, więc z jeżdżeniem to tutaj raczej może być ciężko po tej kładce. Byłem chwilę ze sternikiem porozmawiać, mówi, że następny stop mamy za 5 godzin. Tak, i krótkie mi 20 minut. Tutaj jakaś łajba nie wytrzymała czasu i patrzcie, zatonęła. Leżymy na tych hamakach i nic nie robimy. Teraz Marika postanowiła, że zrobi jeszcze kawkę do tego. I dalej będziemy leżeć i nic nie robić. Bo tutaj nie ma co robić, po prostu jest relaks. Tam kilka osób. Tutaj rzeka. No już nie Amazonka, moim zdaniem powinno to się nazywać dalej Amazonka. Jest i kawa gotowa. Widzieliśmy go na mapie wcześniej. Patrzcie, jaki tutaj jest hotel. Ładne domki zrobione. Tutaj gdzieś jest wejście. Już zdjęcia oglądaliśmy na mapach Google. Teraz płyniemy bardzo blisko lewej strony i patrzcie, jak tutaj się to wszystko osypuje. Ta rzeka wiele zabiera, ale też wiele buduje. I powiedzmy, jak przyjdzie wysoka woda, powiedzmy znowu będzie 5-6 metrów wyżej, no to nadbuduje to wszystko. Ale pewnie też powstaną inne wyspy. A tak sobie tutaj żyją marynarze, zaraz wam pokażę. Tutaj jakieś owoce, coś tam wiozą. Jedno łóżko do spania, jakaś półeczka, coś tam, jakieś lekarstwa widzę. A u kapitana impreza. Muzyczka gra. Spokojnie, no bo tutaj za wiele nie musi robić na tej rzece, ale patrzcie, co nam się tutaj szykuje. Odejdę kawałek. Tam widać, jakby taka burza piaskowa, piasek się podnosi. Tam dalej znowu widać, że będzie deszcz padał zaraz. Zaczęło bujać hamakami, to znaczy, że ten wiatr nadchodzi z deszczem. Coś mi się wydaje. Wypadło coś? Zobaczcie, jak tam hamak poszedł już pod sam sufit, pod samą blachę. No my już teraz jeden przewieszamy, drugi zaraz też, ale to wieje. chwila i będzie padać, bo tam jest taka szarówa. Nasze rzeczy już też posunęłam trochę dalej, przeniosłam, żeby nie leżały tu blisko, bo... Jak żagiel. Mocno, naprawdę wieje, bardzo mocno. Załoga rozkłada plandeki, to znaczy, że będzie padać. Z drugiej strony już rozłożone wcześniej, teraz te z naszej strony.
A tak się tutaj na łajbie myje gary. Mamy taką pastę, to jest pojemnik jeden do umycia. Tutaj są krany, patrzcie, nawet pan myje w tej rzece, w wodzie z tej rzeki butelkę dla dziecka i też szykuje już swoje pojemniki na kolację. Wygląda na to, że nas tylko postraszyło, aczkolwiek przeszło to bokiem, więc my płyniemy teraz tam na wprost. Te chmury idą w prawo, mam nadzieję, że już ich dzisiaj nie będzie. To jest ciekawe, zobaczcie, ile Amazonka tutaj drzew już zabrała i zabiera powoli, coraz więcej terenu tutaj. Widać, że te drzewa już tutaj jakiś czas leżą i patrzcie, tutaj widać, że no te są świeższe, zabrane, ale ta rzeka jeszcze niżej opadła i jakby tam na razie nie zabiera, ale jak się będzie podnosiła, no to znowu będzie tutaj czyścić ten brzeg. A my płyniemy naprawdę blisko, właśnie przy tych konarach, więc zobaczcie, te konary tutaj wystają, a my płyniemy tutaj taką łajbą, to jest z raptem, ja nie wiem, z 7-8 metrów do 10 maksymalnie. Z przodu zaczynają nam się bardzo ładne kolory robić, bo akurat słońce będzie zachodziło w tamtym kierunku. No chyba, że gdzieś skręcimy, bo widzę tam dalej jest już zakręt w prawo. Postraszyło tylko deszczem, lekko tam musnęło i szefowa postanowiła, że chce tutaj oglądać brzegi. No już nie Amazonki, Maron rzeki, tak, jak dobrze wymawiam. No i podnosimy tę plandekę. Jak będzie padać, to najwyżej się opuści, bo to też szybko. Od razu mamy okno na świat, bo my się przenieśliśmy tak bardziej do środka, bo wisieliśmy wcześniej tutaj, przy samej burcie, a teraz jesteśmy bardziej na środku. Zrobiliśmy sobie kawę, herbatę i oglądamy Netflixa. Ta łódź jak śmiga, no to taką to szybciutko dopłyniecie gdziekolwiek, ale spora. Ale patrzcie, ona dosłownie ma z 30 cm i zaraz by się tam woda wlewała. 3 potężne silniki tam widziałem. A my teraz idziemy już na kolację. Zobaczymy, co nam dzisiaj kucharz ugotował, czy nas zaskoczy, bo obiadem nas zaskoczył. Zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Widzę, jest ryż. O, jest też kurczak. O, jeszcze tam kolega coś ma. Banan pewnie. I tutaj, o, kurczak z takim sosem. No to powiem wam, że jedzenie lepsze niż na tamtej łajbie. Tak wygląda ten kurczak. Banan w całości, gotowany. O, i Mari ma Dostałam swoje. skrzydełko. Mari ma skrzydełko, ja też mam, coś mi się wydaje, drugą część skrzydełka. O. Kolejna szybka łódź. Sporo ich tutaj śmiga na tej trasie. Wspomniałem dzisiaj o dobrych znajomościach z kucharzem i dostałem jeszcze tą potrawkę z obiadu, widzicie? Tym razem zjemy kolację tam na samym przodzie. Tam widzę, jest jakaś decha, więc tam sobie usiądziemy i będziemy podziwiać te widoki. Ale żeś zabrał mnie na randeczkę. No mówiłem, że to będzie przygoda życia. Wow, pięknie. Mamy już nasze porcje i teraz z takim widokiem. Płyniemy bardzo powoli. Zobaczcie, jak ta barka powoli się przesuwa. Boją się o nas, kapitan na nas tam gwizdże, mój na górę, na górę. Po Zjedliśmy, naszej randeczce. tak, zjedliśmy, idziemy na górę. Ale jeszcze ciekawe, zaraz może uda mi się wam pokazać, nie, już chyba chowa. Grunt sprawdzają, patrzy ile rzeka ma. Taki ciężarek ma, ciężki i rzuca. Ma też odmierzone na tej linii, teraz nie będziecie tego widzieć, ale ma odmierzone chyba po pół metra. Patrzcie, jeszcze raz, uda się, bo jeszcze będzie mierzył. Gdzie tu jest? O. A, jest. O, butelka, ja mówię, jakiś ciężarek ma butelkę. Tu ma, poszła i teraz widzi, jak mu się tam zanurzyła, bo ma jakieś węzełki porobione. No i pewnie wie, jakie jest zanurzenie statku i wystarczająco. Dobre. A po kolacji trzeba posprzątać. Mamy swoje pojemniki, więc musimy swoje pojemniki myć. A myję się właśnie w taki sposób, tak jak wcześniej to robiłem, w takim baniaku. Jeszcze bierzemy wodę, też z tą z rzeki i później wyparzamy te pudełka i sztućce. A resztki dla rybek, tu wszystko wywalają do rzeki. Gary ogarnięte, ale robią nam się też ładne kolory z tyłu za Mariką. Zachód słońca z drugiej strony, a tutaj właśnie takie kolorki mamy. Goni nas jakaś barka, więc ona płynie powoli, my płyniemy powoli, tylko że tamta płynie trochę szybciej, więc jak nas dogoni, to będziemy mogli ją sobie tutaj trochę podziwiać. Trzeba sobie jakoś radzić. Mari postanowiła jeszcze sobie twarz przemyć jakimś tam preparatem. No i tutaj oszczędzamy wodę, bo nie mamy dużo tej wody też takiej zdatnej do picia. No i właśnie twarz umyć to też taką. A jutro mamy zamiar się wykąpać w wodzie z rzeki. No dzisiaj już chyba niebo za chłodno i za dużo pająków już się tam narobiło. Nawet teraz jak poszłam umyć zęby, to już wszędzie te pająki wystawały. A wody mieliśmy w sumie dużo, bo 7 litrów, 2,5. A już tak? sporo nam poszło. No. No, a została nam ta butelka i jeszcze tam trochę, także Druga. aż dziwne. No ale dzisiaj też sporo herbaty poszło, trochę kawy i w sumie nie gotowaliśmy. Ja to rano wody sporo piłem, bo gorąco było. No i no ja też sporo wody wypiłam. A Także... tutaj właśnie nadpływa ta łódka, o której wam mówiłem. Myślałem, że będzie płynąć trochę bliżej, ale i tak jest okej. Co tu się zadziało? Kurna, nagle tyle komarów zaczęło latać. Tego nie było jeszcze wcześniej na żadnej łajbie. A dzisiaj nagle, rano też mnie coś pogryzło. Założyliśmy długie ciuchy, popryskaliśmy się trochę i odpalamy też kadzidełka tutaj. Może coś one dadzą. Ale nie tylko my, tam też, zobaczcie, lokalny nawet czapkę założył, bo one tak kąsają. Patrzcie, jakie kobyły tutaj latają. Tego to Marika zdeptała.
a my mamy już odpalone kadzidełka i czekamy, może to zadziała. I taki wasz koniec, komary. Już drugiego dałem mu, patrzcie, jednego już sobie tutaj na środku zawinął. Te zabite, patrzcie. Teraz drugiego już sobie ciągnie do góry. No i dzisiaj będziesz miał nockę. Mijamy jakąś miejscowość. Początkowo mieliśmy się tutaj zatrzymać, ale jednak podpytałem i się nie zatrzymujemy. Dopiero jutro rano, gdzieś koło godziny 8 będzie kolejny stop. To ciekawe, tylko nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć w tym świetle. To mi wygląda na jakiś hotel, restauracja u góry, na dole pokoje, a to na barce wszystko. I jeszcze takiego kumpla tutaj mamy, patrzcie, latał nam tutaj przed chwilą. On robi taki duży hałas, bo uderza w sufity, w to, co tam dotknie, bo on lata jak ślepy. No właśnie, a tak wygląda. Jest godzina 21:40, trochę zgłodniliśmy. Ja bym chyba wytrzymała do rana, ale tutaj Marcin się kręci, coś za nim chodziło. Namawia. Namawia dokładnie, więc jak namawia, no to ja nie potrafię mu odmówić. No i tak, mamy tutaj cebulę, czosnek już obrany, tutaj bułeczki, te hamburgery, które zostały nam Z ze rana. śniadania, z rana. I coś z tego Marcin będzie tutaj robił. Ja myślałam, że Marcin zrobi zwykłą kanapkę z cebulą i czosnkiem, a widzę tu jakieś wymysły, cebula moja smażona. droga, za proste by to było. No ja myślałam, że na noc to tak bardzo prosto już zjemy. Już nie chcę ci się gotować, rachu ciachu. Marcin ma zacięcie, powiem wam, do gotowania. Ja Mam, to prawda. to raz już powiedziałam mu, dobra, daj mi tę kanapkę, zjem z samą cebulą i z solą. A on tutaj takie bułeczki podsmażył, teraz widzicie ta cebula. O i to jeszcze w krążki, talarki takie pocięta. O, czosnek podsmażony? No, ale zobaczysz. Drogi, to ja będzie Na wykwintne wypasie. danie, coś czuję. Jajeczka, proszę, proszę. I to jeszcze na tą podsmażoną cebulę. Tak. O, to ja myślałam, Co to za że kanapka będzie- bez jajka? że będzie zdjęta i że zrobisz takie hamburgery, skoro pan powiedział, Nie, że to nie. hamburgery, ale trochę nas oszukał z tymi bułkami. Ale to- żółtko przebije, żeby żółtko nie było takie właśnie rozlewające się, żeby to się łatwiej jadło. To jajecznicę zrobisz? No nie. No to nie mogę się doczekać, co z tego będzie. Jaja już obrócone, ścinają się z drugiej strony. Marika już teraz szykuje kanapki, majonezem posmarowane, czosnek i surowa cebula jeszcze idzie na bułkę na górę i zaraz kładę te jajka. Tak się prezentują nasze kanapeczki. Pod spodem widzieliście cebula, czosnek. Mari to samo. Mari zdjęcie pstryka będzie miała na pamiątkę. Będzie ten wspominała kucharz, no. w Warszawie później. Dzisiaj zrobił. Smacznego, jeszcze powiedz jak w smaku. Mhm. Jak jest cebula i a majonez jeszcze do tego, to już w ogóle. Dobra, smacznego jeszcze raz. Oj, czosnek, o ja. Mari postanowiła, że sobie zrobi po kolacji jeszcze herbatę. O, Herbata na... cały kubek Po wyszedł. takich kanapkach to najlepsze. Jeszcze trochę wody zostało, ale w sumie nie ma. Dolejesz sobie. Albo doleję, no to muszę chwilę poczekać. Ta kuchenka to mistrzostwo świata. O, już wam to mówiłem wcześniej, ale jak będziecie płynąć na tych trasach, to koniecznie taką kuchenkę sobie kupcie, bo tutaj na tym statku nie ma co kupić. Na innych było co kupić, można było sobie kupić jakieś jedzenie, picie, no a tutaj akurat nie ma, to ta kuchenka jak złoto. To był, chciałem powiedzieć, długi dzień, aczkolwiek nie był aż tak długi, aczkolwiek też szybko zleciał. Dzisiaj dużo się nie działo. Mieliśmy ten jeden stop, Marcin na chwilę wyszedł, przyniósł te lody i w sumie resztę spędziliśmy tak znowu... Hamak, gotowanie. Tak. Ten dzień minął. Jakoś też ja nie wiem za bardzo kiedy, na czym. Ale też my pospaliśmy w sumie prawie do 10, to tak wszystko się zbiera, o 18 już ciemno było. Teraz już jest po 22 kilka minut, już dawno wszyscy śpią, w sumie tutaj już dużo ludzi tutaj nie ma. No i my też w sumie idziemy jeszcze, włączymy sobie kolejny odcinek serialu na Netflixie i do spania. Jutro mam nadzieję, że wstanę na wschód słońca, bo dzisiaj też nastawiłem budzik na 5. O 5 jeszcze go nie było, więc mówię, a dobra, idę spać. A później już się obudziłem, to było jasno. Ale było ładnie, ja nie wywlokłam się stąd, ale tak chwilę otworzyłam oko, popatrzyłam właśnie gdzieś tam w dal, ale mówię, nie podnoszę się, ale było pięknie. Także szkoda sobie, No także tak. nie wstałam. Ale Jutro jeszcze- jak coś, to obudź. Jeszcze kilka dni mamy, żeby złapać ten wschód słońca. I to na tyle dzisiaj. Wielkie dzięki, trzymajcie się i do następnego. Cześć! Mua! Oglądamy sobie film, a tutaj, jak dobrze Marika sprawdziła, to cykada przyleciała. Oglądać razem z nami. Tak, bo tak to ciemno na statku, a one ponoć lubią światło.